Na obrazie Jana Matejki bitwa pod Grunwaldem jest taki moment, który potrafi zatrzymać wzrok na dłużej. Wśród chaosu, kurzu, rozpruwanych chorągwi i ryku bitwy leży powalony książę oleśnicki Konrad VII Biały. Nie jest wielkim mistrzem, nie jest Jagiełłą, nie jest Witoldem, a jednak Matejko umieścił go tam nieprzypadkowo. Bo w tej jednej postaci kryje się historia niewygodna, nieoczywista i bardzo śląska. Historia Piasta, który nie stanął pod Grunwaldem po stronie Polski, lecz po stronie zakonu. I właśnie o nim dziś opowiem. Bo kiedy patrzymy na dzieje średniowiecza z perspektywy współczesnej, łatwo wpaść w prostą pułapkę. Chcemy dzielić bohaterów na swoich i obcych, na wiernych i zdrajców, na dobrych Polaków i tych, którzy stanęli po złej stronie. Ale historia XV wieku nie była tak prosta, zwłaszcza na Śląsku. A Konrad VII Biały jest jednym z najlepszych przykładów, jak polityka tamtych czasów nie układała się jeszcze według nowoczesnych narodowych szufladek. Zacznijmy od początku. Konrad VII Biały urodził się około 1390 roku jako syn Konrada III Starego, księcia oleśnickiego i kozielskiego, należącego do śląskiej linii Piastów. Już sama jego rodzina pokazuje, jak osobliwy był świat śląskich książąt. Ojciec miał aż 5 synów i wszyscy nosili imię Konrad. Dziś brzmi to niemal jak żart kronikarzy, ale w tamtej dynastii było to świadome podkreślenie ciągłości rodu. Dlatego obok naszego bohatera pojawiają się Konrad IV Starszy, Konrad V Kącki, Konrad VI Dziekan i Konrad VIII Młody. Potem przyjdą jeszcze kolejni Konradowie w następnym pokoleniu. Bez przydomków i numerów można by się w tym wszystkim bardzo pogubić. Ta rodzina nie żyła jednak w rzeczywistości takiej samej jak Kraków czy Wielkopolska. Księstwo oleśnickie w XIV wieku pozostało lennem korony czeskiej. To klucz do zrozumienia całej historii. Formalnie Piastowie śląscy byli więc potomkami starej polskiej dynastii, ale politycznie funkcjonowali już w innym układzie zależności. Ich świat był pograniczem Polski z pochodzenia, śląskim z tożsamości regionalnej, czeskim z obowiązku lennego i niemieckim w części kultury rycerskiej oraz kontaktów politycznych. Ojciec Konrada, Konrad III Stary, nie był wrogiem Polski, wręcz przeciwnie. Przez lata utrzymywał dobre relacje z Władysławem Jagiełłą i pośredniczył w sporach między Polską a zakonem. To także ważne, bo pokazuje, że dom rodzinny naszego bohatera nie był z definicji antykrakowski czy antyjagielloński. Był raczej pragmatyczny. Na Śląsku trzeba było umieć rozmawiać z każdym, z Czechami, z Polską, z książętami śląskimi i z zakonem. Dlatego młody Konrad trafił na Wawel, gdzie został paziem królowej Anny Cylejskiej, drugiej żony Jagiełły. To epizod niezwykle ciekawy, bo oto śląski Piast wychowuje się na dworze króla Polski, uczy się dworskiego ceremoniału, sztuki rycerskich, obserwuje centrum polityki jagiellońskiej. Można by pomyśleć, że jego przyszłość została już rozstrzygnięta i że naturalnie zwiąże swój los z Krakowem. Ale historia potoczyła się inaczej. Według przekazów Konrad uznał, że prawdziwe rycerskie doświadczenie zdobędzie nie na Wawelu, lecz w państwie zakonnym. I właśnie tutaj dochodzimy do najbardziej filmowego momentu tej opowieści, do jego ucieczki z Wawelu do Malborka. Nie chodziło raczej o dramatyczną nocną ucieczkę jak w powieściach Płaszcza i Szpady, lecz o polityczny, osobisty wybór młodego księcia, który odszedł z krakowskiego dworu i udał się do Prus, gdzie chciał szukać własnej drogi oraz rycerskiej kariery. Gdy wybuchła wojna Polski z zakonem, znalazł się już po tamtej stronie. W 1409 roku sytuacja była napięta do granic. Jagiełło odbił Bydgoszcz, trwała wojna, a w tle pojawiała się jeszcze dyplomacja czeska.
Co ciekawe, ojciec Konrada i sam Konrad występowali wtedy jako pośrednicy związani z królem czeskim Wacławem IV. To znowu pokazuje, że nie mamy do czynienia z prostą opowieścią o porzuceniu polskości, ale z funkcjonowaniem śląskiego księcia w siatce lennych i dynastycznych zależności, a potem nadszedł rok 1410. Pod Grunwaldem Konrad VII Biały stanął po stronie krzyżackiej i dowodził własną chorągwią, czwartą chorągwią zakonu krzyżackiego, złożoną głównie z rycerstwa śląskiego, zapewne w dużej mierze związanego z jego księstwem. Dla polskiej pamięci historycznej to brzmi niemal jak bluźnierstwo. Piast po stronie zakonu, ale dla niego i dla wielu rycerzy ze Śląska sprawa wyglądała inaczej. Oni nie jechali tam jako Niemcy przeciw Polakom. Jechali jako ludzie związani z określonym panem, środowiskiem politycznym i modelem rycerskiej kariery. To była epoka lojalności lennych, rodowych i osobistych, a nie nowoczesnego patriotyzmu narodowego. I dlatego Konrada VII Białego nie powinniśmy nazywać narodowym zdrajcą. Nie dlatego, że jego wybór był błahy. Nie był. Walczył po stronie wroga Jagiełły. Ale pojęcie zdrady narodowej zakłada istnienie nowoczesnej wspólnoty narodowej, która w XV wieku po prostu jeszcze nie działała, tak jak rozumiemy ją dziś. Konrad był przede wszystkim śląskim księciem z dynastii Piastów, wasalem czeskiej korony, człowiekiem pogranicza, a nie politykiem myślącymi kategoriami XIX i XX wieku. Oceniać go można moralnie, politycznie, nawet surowo, ale trzeba to robić według realiów jego epoki. Sama bitwa okazała się dla niego katastrofą. Chorągwie zakonne zostały rozbite, a Konrad VII dostał się do niewoli. I tu historia znowu robi się ciekawa, bo mimo że walczył przeciwko Jagielle, po bitwie nie został potraktowany jak ktoś całkowicie wyjęty spod prawa. Już nazajutrz miał ucztować z polskim królem, a w 1411 roku został wykupiony z niewoli przez swoich braci. To nie był świat absolutnego politycznego potępienia, a raczej świat, w którym po bitwie znowu zaczynały działać układy dynastyczne, interesy rodowe i pieniądze. Co ważne, jego historia na Grunwaldzie się nie kończy. I właśnie to powinno nas powstrzymywać przed prostym przypięciem mu etykiety krzyżackiego księcia. Bo już po uwolnieniu Konrad zmienił kurs. W 1414 roku, w czasie tzw. wojny głodowej, wsparł zbrojnie Polskę i osobiście uczestniczył w kampanii po stronie Jagieły. To bardzo wymowne. Ten sam człowiek, który 4 lata wcześniej jechał pod sztandarem zakonu, później walczył przeciw niemu u boku polskiego króla. Tak właśnie wyglądała polityka pogranicza. Nie czarno-biała, ruchoma, niejednoznaczna. W 1416 roku doszło do podziału ojcowizny. Konrad otrzymał księstwo kozielskie i bytomskie, a z czasem zaczął odgrywać coraz większą rolę w sprawach rodzinnych i regionalnych. Rządził, dzielił się władzą z braćmi, wchodził w układy, przejmował kolejne obszary, a później część z nich tracił. To już nie była młodzieńcza awantura rycerza marzącego o sławie, lecz twarda śląska praktyka książęcej polityki. W jego życiorysie widać dokładnie to, czym był XV-wieczny Śląsk. Mozaiką małych władztw, rodzinnych sporów, przejściowych sojuszy i nieustannej gry o wpływy. Przez pewien czas współdziałał z bratem Konradem V Kąckim, później sprawował opiekę nad jego synami. Po śmierci kolejnych krewnych przejmował następne obszary: Rudną, Ścinawę, Wołów. Ale jego pozycja nigdy nie była całkowicie bezpieczna. Warto też pamiętać, że relacje Konrada VII Białego z Jagiełłą nie zawsze były wrogie. W listopadzie 1419 roku, gdy książę przebywał w otoczeniu polskiego króla, otrzymał od Władysława Jagiełły pożyczkę w wysokości 1000 grzywien. Sytuacja zmieniła się jednak w 1423 roku, gdy Jagiełło dowiedział się, że Konrad przeszedł do antypolskiej koalicji. Zażądał zwrotu tych pieniędzy. To dobrze pokazuje, jak chwiejna i trudno kalkulowana była polityka śląskich książąt w tamtej epoce. W czasie wojen husyckich Śląsk zmienił się w krainę ognia i ciągłego zagrożenia.
Gliwice padły ofiarą tego chaosu. Najpierw zostały zajęte i spalone przez husytów, a potem odzyskane przez Konrada VII Białego. Co ważne, po odbiciu miasta to właśnie jego własny książę kazał zniszczyć miejscową warownię, by nie mogła już służyć husytom jako punkt oporu. To dobrze pokazuje brutalność epoki. Czasem większym zagrożeniem dla obcego najeźdźcy była decyzja własnego władcy. Przełomy nastąpiły w 1448 roku. Konrad zbrojnie zajmuje Wołów i wyrzuca z niego swoją bratową, księżnę Małgorzatę, wdowę po Konradzie V. Bratankowie mówią dość. W 1450 roku został usunięty z posiadanych księstw przez synów Konrada V, czyli młodsze pokolenie rodu, Konrada IX Czarnego i Konrada X Białego. Tak kończy się często historia książąt z pogranicza. Niewielkim triumfem, lecz stopniowym wypychaniem z gry przez własnych krewnych. W życiu prywatnym Konrad był dwukrotnie żonaty, ale zmarł bezpotomnie w 1452 roku we Wrocławiu. Nie wiemy nawet z całą pewnością, gdzie został pochowany. To także symboliczne. Człowiek, który znalazł swoje miejsce na jednym z najsłynniejszych obrazów polskiej historii, sam w sobie pozostaje postacią trochę zatartą, trochę zapomnianą, trochę przykrytą wielkimi narracjami o Grunwaldzie, Jagielle i Krzyżakach. A przecież jego biografia mówi nam bardzo wiele. Mówi nam, że Piastowie śląscy nie przestali być Piastami tylko dlatego, że weszli w zależność od Czech. Mówi nam wreszcie, że średniowieczny książę nie musiał odpowiadać na pytanie, czy jesteś Polakiem, czy zdrajcą, tylko raczej komu dziś jesteś winny lojalność, kto daje ci szansę, kto gwarantuje bezpieczeństwo rodu i twojej ziemi. Dlatego Konrad VII Biały jest tak fascynującą postacią, bo z jednej strony był Piastem, wnukiem tej samej wielkiej dynastii, z której wyrośli polscy władcy. Z drugiej walczył pod Grunwaldem po stronie zakonu. Z jednej strony wychowywał się na Wawelu, z drugiej wyjechał do Malborka szukać własnej rycerskiej drogi. Z jednej strony trafił do polskiej niewoli, z drugiej kilka lat później sam wspierał Polskę przeciw Krzyżakom. Nie pasuje do szkolnych schematów i może właśnie dlatego warto go przypomnieć. Gdy więc następnym razem spojrzycie na bitwę pod Grunwaldem Matejki i zobaczycie tam powalonego księcia Oleśnickiego, nie patrzcie na niego tylko jak na symbol zdrady. Spójrzcie na niego jak na człowieka swojej epoki. Człowieka pogranicza, śląskiego Piasta, który próbował odnaleźć się w świecie rozdartych regionów, lennych zobowiązań, rodzinnych ambicji i wielkiej wojny, w której nie wszyscy mogli wybrać tak oczywiście, jak chcieliby to widzieć potomni. I może właśnie to jest w tej historii najciekawsze. Nie to, że Konrad VII Biały walczył po stronie zakonu, ale to jego życie pokazuje nam, jak bardzo średniowiecze było bardzo skomplikowane. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.